teraz wiadomo, jestem już stara rura, także... Hej wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będę reagowała i komentowała piosenki z Wielkiej Brytanii oraz ze Szwecji. Zanim zaczniemy, przypominam Wam oczywiście, żebyście zostawili jakieś subskrypcje, łapki w górę, żebyście też nie zapomnieli na koniec zostawić jakiegoś komentarza ze swoją opinią, czy to na temat tych piosenek, czy na temat filmiku, czy na temat no czegokolwiek, nawet tej mojej sławetnej poduszki w króliczki. O, żeby Was zachęcić do komentowania, napiszcie mi, czy macie jakieś zwierzątka. Zaczniemy sobie od Wielkiej Brytanii, która wybrała wcześniej niż Szwecja, więc no oni idą z tego powodu na pierwszy ogień, że tak powiem. UK wybrało wcześniej, wybrali oni wewnętrznie zespół Remember Monday z piosenką What the Hell Just Happened. Piosenkę z Wielkiej Brytanii już znam, zdążyłam jej już posłuchać, więc jakąś opinię już mam na temat tego utworu, ale Wy jej oczywiście jeszcze nie znacie, dlatego zostańcie ze mną, może się wydarzyć coś bardzo ciekawego, zachęcam. Natomiast zanim będę komentowała tę piosenkę, no to jeszcze Wam powiem, jak Wielka Brytania radzi sobie na Eurowizji w ostatnich latach. No i oczywiście Wielka Brytania jest w finale co roku, są tam automatycznie, a w tych finałach już raczej nie radzą sobie dobrze. No tak naprawdę już od wielu lat okupują oni miejsca tam koło 20. Mieli w ostatnich latach jeden taki lepszy wynik, bo byli na drugim miejscu w 2022 roku, więc wow. No ale raczej przeważnie są gdzieś tam na końcu, więc jak będzie w tym roku? Czy będzie znowu bardzo źle? Czy może tym razem właśnie powtórzą swój świetny wynik z 2022 roku? No to się dopiero okaże. Ja zapraszam Was na moją reakcję na piosenkę z Wielkiej Brytanii. No, jumpresa była ostra. Nie lubię tego. No cóż za szaleństwo. No strasznie nie lubię tej piosenki. Przykro mi. W ogóle no jest w tym coś tak irytującego, że jak sobie pomyślę, że irytowała mnie Islandia na przykład, to uważam już teraz, że nie, ta Islandia to była spoko przy tym. Daje mi taki vibe szaleństwa pod tytułem Wzięłam APAP w noc w dzień. Wow, jakie szaleństwo. What the hell just happened? Zadaję sobie to pytanie, kiedy słucham tego utworu. I nie znajduję odpowiedzi. Jejku, no UK ma taki przemysł muzyczny i naprawdę, kochani, odczuwam cierpienie. Naprawdę. O Jezus Maria. Właśnie, wolność, freedom. Ja się chcę uwolnić już od tej piosenki. Jezus, no przepraszam, ale po prostu nie, no, po prostu. No po prostu czuję, że mi się prostuje kora mózgowa. Ja wiem, ja nie mam mózgu, no ale gdybym miała, to by mi się prostowała. Tak, no. Ten tekst to w ogóle też, jak pomyślę ile osób to pisało, to się zastanawiam. Jak do tego doszło. Help. Trochę się zastanawiam, bo widziałam zarówno komentarze osób, które były zachwycone tą piosenką, tak jak i widziałam właśnie takie osoby jak ja, które totalnie po prostu nie mogą tego zdzierżyć. I na czym to polega? No bo ja nie mogę przez to przejść, słucham tego i mam wrażenie, że słucham tego jak za karę. Po prostu autentycznie mnie to boli. W sensie ja też nie wiem, co autor miał na myśli, bo rozumiem, tutaj chodziło o takie girl power, że po prostu można robić co się chce. I fajnie, że zostało tutaj takie coś jakby wykorzystane, w sensie, że okej, że jesteśmy wolnymi ludźmi, że jeżeli masz ochotę, nie wiem, skakać i się bawić, to nie myśl o tym, co powiedzą o tobie inni. Fajnie, tylko dlaczego to zostało opakowane w tak głupi jakby tekst i w taką muzykę? Bo to, co chciano tutaj przekazać, to jest owszem bardzo ważne i bardzo szlachetne,
W ogóle ta linijka tekstu tam, że weszłam na dach, skoczyłam do basenu, ty też powinieneś to zrobić. To jest po prostu taki festiwal, no przepraszam, ale głupoty, bo to jest naprawdę szkodliwe moim zdaniem, coś takiego, bo no to może kogoś zachęcić do zrobienia czegoś tak głupiego, co może naprawdę aż uszkodzić kogoś. W sensie, wiecie co, no ja wiem, że raczej to jest rzadka sytuacja i trzeba być naprawdę nieodpowiedzialnym człowiekiem, żeby posłuchać sobie takiego tekstu i stwierdzić, że o, to ja też tak zrobię. Myślę, że to są rzadkie przypadki, ale no mimo wszystko, że naprawdę się nikt nie zastanowił, jak głupio to brzmi. Wiecie, jaki mi daje ta piosenka vibe? Był kiedyś taki mem, She's so crazy, I love her. O, ja wam tutaj go wkleję. I w ogóle ten teledysk, cała ta piosenka, to jest ten mem. Gdyby ten mem ożywić, to byłaby ta piosenka i ten teledysk. Naprawdę. Bo tam jest po prostu pokazane takie szaleństwo trochę na zasadzie, nie wiem, jak masz 16 lat i wypijesz Redsa na pół z koleżanką i po prostu życie na krawędzi. Tak. W sensie ja do tych dziewczyn nic nie mam, nie znam ich. Jeżeli miały taką wizję, okej, szanuję to, ale autentycznie mam wrażenie, że mnie to trochę uwsteczniło. No ja wiem, ja może jestem tutaj zbyt chamska, ale naprawdę nie jestem w stanie znaleźć innych słów. Przepraszam, no mam nadzieję, że nikogo nie uraziłam, ale naprawdę no nie jestem w stanie inaczej tego wyrazić na ten moment. No i co, kochani, ocena dla Wielkiej Brytanii, tak? Prawda? To już ten moment. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o ocenę dla UK, no to bez wahania muszę tutaj po prostu wystawić 1, znaną również jako Zgerypała. Zgerypała z maty kolejno. Ja naprawdę chciałabym zobaczyć w końcu Wielką Brytanię taką mocną i korzystającą też z takiego potencjału, który ma, no bo rynek muzyczny w Wielkiej Brytanii, no przecież jest znany na całym świecie i to są gwiazdy międzynarodowe, a oni po prostu, no mam wrażenie, że co roku to jest gorzej, no. Jakie są szanse Wielkiej Brytanii na Eurowizji w maju? No i wiecie co, ja się mocno zastanawiam nad tym, co tutaj powiedzieć, bo właśnie ja widziałam takie bardzo skrajne opinie. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale naprawdę, no widziałam, że ta piosenka niektórym ludziom się podoba, a niektórzy z kolei, no tak jak ja, najchętniej by tutaj zostawili ocenę 1. Co ciekawe, Wielka Brytania na ten moment jest dosyć wysoko u bookmacherów też, co pozwala mi myśleć, że może faktycznie coś w tym jest, że ludzie lubią tę piosenkę, ale no szczerze, naprawdę szczerze, ja autentycznie uważam, że znowu Wielka Brytania skończy gdzieś na końcu. Wiem, mogę być nieobiektywna, no ale muszę być nieobiektywna, no bo muszę się czymś sugerować, sugeruję się moją opinią, a moja opinia jest jaka jest i uważam, że Wielka Brytania za dużo tutaj nie zwojuje. No bo ja tego nie widzę, żeby Wielka Brytania była wyżej niż na miejscu 20. No serio. I naprawdę nie odbierzcie mnie źle, bo ja tych dziewczyn nie znam, tym bardziej osobiście ich nie znam. Nie mam nic do nich, mam coś tylko i wyłącznie do tego tworu, do tej piosenki, która po prostu jest dla mnie, no zła, no. Szyny były złe, a podwozie też było złe. Ale no to jest dla mnie jakaś ciekawostka i jestem szczerze mówiąc bardzo ciekawa, jak koniec końców właśnie Wielka Brytania sobie poradzi w maju. Dajcie mi znać, co myślicie o tej piosence, no bo jestem bardzo ciekawa, czy myślicie tak jak ja, czy właśnie jesteście z tej drugiej grupy ludzi zachwyconych i kochających właśnie tegorocznej UK na Eurowizji. A tymczasem myślę, że przejdziemy już do Szwecji, w której odwaliło się naprawdę dużo. A świadczyć o tym może fakt, że autentycznie oglądałam Melfest. Ja oglądałam Melfest w tym roku. W sensie no sam finał, ale już samo to, że ja w ogóle finał oglądałam. Przecież to jest po prostu szok. W sensie, jeżeli mnie ktoś jeszcze na tyle nie zna, no to ja wspominałam już, że nie przepadam za Melfestem i Melfestu zawsze unikałam, a w tym roku przełamałam się, bo chciałam właśnie zobaczyć, kto koniec końców wygra.
No i w Szwecji stała się rzecz niesłychana, ponieważ Szwedzi wybrali Kaj, a nie Mansa. O tym, dlaczego to jest tak szokujące, dlaczego to jest zaskakujące, ja Wam powiem jeszcze później. No i oczywiście, jako że oglądałam ten finał Melfestu, to ja piosenkę już znam, mam o niej jakąś opinię. Słuchałam jej też przed oglądaniem tego finału, także no nie ma tutaj już dla mnie żadnych tajemnic. Natomiast no na razie powiedzmy sobie wstępnie, jak Szwecja radzi sobie w ostatnich latach na Eurowizji. A Szwecja radzi sobie oczywiście świetnie, finały są co roku i nie dość, że są finały, to jeszcze w tych finałach są wysokie miejsca, często wygrywają, często są w ogóle właśnie w top 10, w top 5, więc tutaj no można po prostu pozazdrościć Szwedom tych wyników. Myślę, że spokojnie można powiedzieć, że to jest jedno z najlepszych eurowizyjnych państw, praktycznie obok Ukrainy właściwie, która też bardzo często wygrywa, co roku są w finałach, więc tutaj no Szwecja naprawdę radzi sobie świetnie. A jak Szwecja poradzi sobie w tym roku, no to dopiero zobaczymy w maju, a tymczasem ja Was zaproszę już na moją reakcję na piosenkę Barabada Bastu. Jezu, już mi się morda cieszy. Kocham to. Szwecjo, kocham Cię. A żebym se do sauny poszła. Boże, no dla takiej Szwecji na Eurowizji ja po prostu żyłam, tak? Przecież to jest zajebiste. Jak ja się cieszę właśnie, że oni się w końcu przełamali i wybrali coś innego. Jezu. Ale no zajebistość to jest, no. Słuchajcie, żebym polubiła Szwecję na Eurowizji, to musieli ją reprezentować Finowie. Nie no, ja po prostu po obejrzeniu tego idę, zbieram patyki i se saunę buduję, tak? Ja już nie wiem co mówić, no bo mi się to mega podoba. Jestem fanką, tak? Coś pięknego, ja jestem wzruszona. W sensie naprawdę. Nie no, uwielbiam to. No jestem pozamiatana, tak? W sensie widać, że to jest zabawne i to nie jest takie na siłę, co jest częstym problemem przy takich piosenkach. A tutaj tego problemu nie ma. Nie no, rozwalają po prostu i tyle. Zajebiste. Jak ja się cieszę, że Szwecja w końcu zaryzykowała i wysłała coś innego niż zwykle. No ja czekałam na to bardzo długo, naprawdę. Ja byłam już tak zmęczona tymi bezpiecznymi, popowymi piosenkami, ciągle utrzymanymi w tym samym klimacie, a tu w końcu jest coś takiego zabawnego, fajnego, nie na siłę. No ja jestem bardzo zadowolona. A wiecie, że ja lubię też Finlandię, więc jak mamy takie połączenie, no to już ja jestem bardzo zadowolona. No i teraz tak, no bo spotkałam się z różnymi opiniami. Niektórzy mówią, że to jest tragedia. Wydaje mi się, że większość jest raczej pozytywnie nastawiona do tej piosenki. Ludzie się też cieszą, tak jak ja, że Szwecja w końcu wyszła ze swojej strefy komfortu, jeżeli chodzi o Eurowizję i w końcu zaryzykowali. No ja uważam, że jest tutaj naprawdę fajna robota wykonana. W sensie, bo wiecie, to naprawdę było zabawne, to nie było na siłę, to nie było jakieś takie odrzucające, to było właśnie takie wywołujące naprawdę szczery uśmiech na twarzy, a uważam, że to jest na wagę złota, bo często zdarza się niestety tak, że takie śmieszniejsze piosenki czy takie joke entries są momentami trochę na siłę. Tutaj tego nie było, to było naturalne. Tutaj nie było żadnej takiej kontrowersji, żeby też troszkę tę śmieszność budować na kontrowersji. To było po prostu szczerze pozytywne i wywołujące uśmiech na twarzy. Uważam też, że te chłopy doskonale weszły w swoją rolę. W sensie, że widać, że oni się tym bawią, że oni też to czują, że dla nich to jest też właśnie zabawa, rozrywka, że oni nie próbują tak na siłę czegoś stworzyć, tylko że oni faktycznie te role czują. W ogóle to, że Szwecja wysłała piosenkę nie po angielsku na Eurowizję, to jest mega szok, a jeszcze dodajmy tutaj do tego to,
że to nawet nie jest typowo język szwedzki, bo to jest dialekt ostrobotnicki, więc no w ogóle wybuch mózgu, że Szwecja to zrobiła. No i tutaj, żeby też Wam jeszcze nakreślić sytuację, co to jest za zespół, no to oni pochodzą z Finlandii, z mniejszości szwedzkiej w Finlandii, no i zgłosili się na Melody Festivalen właśnie, no i wygrali. W ogóle taka jeszcze ciekawostka, że tu mamy nawet polski akcent, ponieważ wśród osób, które tworzyły i pisały tę piosenkę jest Robert Skowroński, który jest z pochodzenia Polakiem i on nawet kiedyś był w takim zespole, ja Wam tutaj gdzieś to wyświetlę, i te piosenki ich się cieszyły dosyć dużą popularnością w Polsce, ale to było bardzo dawno temu, za czasów dinozaurów, kiedy ja jeszcze byłam młoda, czyli no miliony lat temu, tak? Bo teraz wiadomo, jestem już stara rura, także... No i słuchajcie, aż mi się ryj cieszy, no bo ocena dla Szwecji, no i ja nie będę tego rozciągać i tutaj mówić Wam, że ja nie wiem, co ja bym tu wystawiła, bo ja doskonale wiem, co ja bym tu wystawiła i moja ocena to 6. Uważajcie sobie, co chcecie, ja daję 6, to jest zgodne z moją duszą. No nie byłabym w stanie dać tutaj innej oceny, dlatego 6. Mamy dzisiaj śmieszny filmik, fajny, ponieważ poprzednią piosenkę oceniłam bez wahania na 1, a drugą bez wahania na 6. Także huśtawki emocjonalne z Agulką. Witam Was serdecznie. Jakie Szwecja ma szanse na Eurowizji w maju? To jest ciekawe. No bo słuchajcie, no Szwecja to jest Szwecja. Finał będzie na pewno. Tutaj no nie ma co w ogóle nawet obstawiać, że oni mogliby nie wejść do finału. No bo no, Szwecja zawsze wchodzi do finału, a jeszcze z taką piosenką typowo pod televoting myślę, że nie będzie najmniejszego problemu. Jestem tego niemal na 100% pewna, że ten finał będzie. Więc może skupię się po prostu na tym, jak oceniam szanse w finale. No i wiecie co? Myślę, że jury na pewno nie da tutaj dużo punktów, ale telewidzowie myślę, że mogą sporo tych punktów dać. Więc teraz pytanie, co z tego wyjdzie, jeżeli jury raczej tutaj dużo nie da, a telewidzowie mogą dużo dać? No myślę, że na pewno może być różnie. Sytuacja jest na ten moment taka, że Szwecja jest na pierwszym miejscu u bukmacherów do zwycięstwa. No wiecie co, myślę, że zwycięstwa tutaj raczej nie będzie, no bo tak jak mówię, no jury pewnie w to nie pójdzie. Natomiast jeśli chodzi o telewidzów, no myślę, że oni mogą dać sporo punktów, tylko no musimy wziąć pod uwagę to, że jednak w tym roku takich intensywnych piosenek pod televoting typowo, no to mamy już na tym etapie sporo, więc te głosy telewidzów na pewno się trochę porozbijają między poszczególne kraje. Słabego wyniku nie będzie raczej na pewno, tak myślę, ale czy będzie jakiś szałowy? Kurczę, no powiem Wam, że ja autentycznie nie wiem. Może musi minąć trochę czasu jeszcze, żeby zobaczyć, jak po tym, jak właśnie emocje opadną, ludzie naprawdę widzą tę piosenkę. No bo na razie no to właśnie widzę, że na jednych platformach ludzie są zachwyceni, na innych już nie. I sama nie wiem, co o tym myśleć. Zresztą no bukmacherom też na tym etapie jeszcze nie ufam, no bo na tym etapie nie wiemy jeszcze nic, nie mamy nawet jeszcze wszystkich piosenek, więc... No i to by było na tyle na ten moment. Oczywiście muszę wybrać jeszcze piosenkę z tych dwóch, którą wolę. No i teraz pytanie do Was. Jak myślicie, którą z tych piosenek ja mogę woleć? Aż się muszę zastanowić. Nie no dobra, żartuję. No wiadomo, że wolę Szwecję, nie? I to o 1,000,000%. Szwecja. Tak. No i tymczasem ja Wam już dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Przypominam Wam o tym, żebyście zostawili łapki w górę, jeżeli Wam się nie podobało, a jeżeli Wam się podobało, to też zostawcie łapki w górę, tak? Dokładnie w tej kolejności. Zostawcie też subskrypcję, kliknijcie na dzwoneczek, zajrzyjcie na mojego Twitterza, aka, Xa, jak tam chcecie, to sobie to nazywajcie. A ja chyba zaraz po prostu rzutem na taśmę jeszcze kolejne piosenki sobie nagram, no bo w sumie, no jak już mam tu wszystko porozstawiane, no to szkoda nie skorzystać. W każdym razie widzimy się niedługo, dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia. I pamiętajcie, sauna to życie.